Witam Cię, Sławku. Cześć Przemek. Co tam dzisiaj robimy? Dzisiaj co? Mamy w końcu prace polowe, głęboszowanie. Właśnie specjalnie przyjechałem zobaczyć, jak ta maszyna sobie daje radę tutaj. I jak? Jestem mega zaskoczony. I jak powiem sobie ci. daje radę według Ciebie? No zobacz, ciągniemy sprzęt po ziemi, jak to się mówi. Tak, Lagi idą po ziemi. że tak powiem, i prawie nie pod ramę. odpuszcza i 8 na godzinę. To jest szok, nie? Prawie dla pod mnie to ramę. jest szok. No tutaj pracujemy gdzieś na takie, nie wiem, 45, może 50 cm. Już nie oszukuj. No dobra, może więcej. ale no chcemy Znaczy troszeczkę nie, Przemek, żeby być szczerym, to chyba pracujemy blisko 50-60, No, a zapuściliśmy go na próbę na maksa. maksa, Ile na fabryka dała? 75, ile fabryka dała, no i poszedł. Poszedł. Ale Wszedł 6. podłoże jeszcze nie jest super Teraz idzie 8. Teraz idzie 8 na godzinę, także no podłoże nie jest tam super, bo jeszcze troszeczkę jest lekko, można powiedzieć, troszeczkę za mokro, ale idzie już pracować. My też chcieliśmy wyjechać, żeby jak najwięcej mieć możliwości, żeby ten ciągnik sprawdzić, przetestować, no bo to jest, można powiedzieć, nowość, zupełna nowość. Seria 7000, moc ciągnika 240 koni, no i skrzynia bezstopniowa CVT. Pięknie się sprawuje ta CVT. No też Nie ma szarpnięć. nie ma szarpnięć w pracy, no ona też fajnie się Chodzi płynnie, dobiera sobie świetnie obroty. No dla mnie rewelacja. Nie odbiega niczym nie odbiega od marek zachodnich. Też tak z zewnątrz tutaj chciałem zauważyć, że na bardzo niskich obrotach pracuje silnik, jeżeli chodzi o tą prędkość 8 na godzinę, nie? Przy pełnym obciążeniu on nie wskakuje tak jak inne ciągniki potrafią skoczyć na maksymalne. Ten tak 1800-1900 maksymalnie. Nie? No tak jakby nam brakowało tej mocy, zawsze możemy sobie sami, że tak powiem, tym ręcznym gazem tych obrotów dodać, ale myślę, że no tutaj pole jest też dosyć dobrej kulturze, nie jest mocno zbite, więc tutaj i też spalanie będzie fajne, bo jednak przy niskich obrotach, no to też jedno przez się mówi, że po prostu też oszczędzamy na paliwie, co jest też ważne, no bo 240 koni, no tutaj już paliwka trochę ten silniczek pewnie będzie lubił, bo też jaka robota? 7-8 litra pojemności. Głębokość tak, robi robotę. Tutaj też mamy głębosz Agrisema, czterozębowy, szerokość robocza tutaj mamy 3 metry z tego co pamiętam. No nie ukrywajmy, że dla tego ciągnika to jest mały sprzęt. To jest mały sprzęt, bo ze spokojem mógłby tutaj jeszcze jedną łapę ze spokojem, myślę, żeby dawał Do normalnej pracy tak, do ekstremalnej jest akurat. No ten jest akurat. Fajne wyposażenie, bo mamy tu aż 6 par wyjść hydraulicznych, łącznik górny hydrauliczny, masa ciągnika tutaj też jest potężna, bo bez obciążnika przedniego mamy tutaj prawie 11,5 tony, więc silnik Weichai 7-8 litra z tego co pamiętam. 7-8 litra. Oczywiście spełniający normy Stage 5, czyli mamy DPF-a, mamy SCR, no i katalizator DOC. Przemek, co trzeba powiedzieć? Niewyżyłowany. No niewyżyłowany, Z zapasem mocy. bo pojemność jest naprawdę pokaźna jak na te mocy, Tak, jeżeli chodzi na tle konkurencji oczywiście, nie? Dokładnie. Także co jeszcze mamy? No kabina. Kabina w ciągniku jest komfortowa, jest klimatyzowana, jest fajny, amortyzowany fotel pneumatyczny, jeżeli chodzi o operatora. Duży wyświetlacz. Jeden mamy jakby na desce rozdzielczej, drugi na podłokietniku, który też jest jakby nowością w tych ciągnikach, bo wcześniej takiego wyposażenia nie było. Elektrozawory. Każdy oczywiście jest regulowany. I przedni tuz z wałkiem WOM. Przedni tuz też ma z przodu dodatkowe wyjścia hydrauliczne, nawet isobasa, co też jest rzadkością. Tak. Z przodu isobus, z tyłu isobus, także ciągnik jest wyposażony bardzo dobrze. Amortyzowana kabina i amortyzowana przednia oś. O tym właśnie, chyba zapomniałeś. Właśnie, tak, to dodać. jest też bardzo ważna Na sprawa. W tych warunkach tutaj to jest bezcenne. I jest to wyczuwalne. I co jeszcze? Oczywiście z tyłu ciągnik też jest wyposażony w isobasa, mamy tutaj też złącze LS do maszyn tutaj towarzyszących. Mamy oczywiście instalację pneumatyczną dwuwodową. Akurat ten egzemplarz jest wyposażony w, że tak powiem, 2 systemy hamowania maszyn, czyli mamy tutaj hamulce hydrauliczne i hamulce pneumatyczne. Wałek WOM w 3 prędkościach, czyli 540, 760 oraz 1000.
I co tu więcej? Fajne, szerokie ogumienie, radialne oczywiście, 710 z przodu, 600 z przodu, przepraszam, 600 z przodu. Także ma czym się zaprzeć, ma jak wykorzystać tą moc. I to czuć przy tym głęboszu, czuć, że ciągnik się mało ślizga, ciągnie, praktycznie się w ogóle nie ślizga przy tej głębokości i ciągnie, i przede wszystkim ciągnie. No i masa, no bo tutaj z obciążnikiem, który mamy zawieszony na przednim tuzie, czyli dodatkowo 800 kg, mamy ponad 12 ton w tym momencie. Także no i oczywiście jeszcze nie zapominajmy po każdym zbiorniku paliwa, więc jeżeli tutaj jeszcze zatankujemy do pełna paliwo, to mamy tutaj, można powiedzieć, około 12,5 tony spokojnie, jeżeli chodzi o masę ciągnika. Bo to jest taki pierwszy ciągnik, który możemy testować tutaj u nas w Polsce, ale pytanie, czy on już jest produkowany i czy jest produkowany w nowej fabryce ciągników, które ma produkować ciągniki powyżej 100 koni mocy. Tak, te ciągniki już są produkowane są głównie na Rosję i Chiny. One są produkowane w tej nowej fabryce, która była otwarta rok temu w maj, czerwiec, jakoś tak. I stan właśnie z tej fabryki wyjechał. Do nas te ciągniki prawdopodobnie na Europę trafią gdzieś pod koniec tego roku. Pod koniec tego roku. No to Tak. super informacja, trzymamy za słowo. Dobrze, Sławku, to wiemy, że te ciągniki są produkowane już w nowej fabryce Weichai Lowell. I teraz pytanie, czy to jest jakby finalna wersja ciągnika, czy on jeszcze będzie dalej rozwijany? To nie jest finalna wersja ciągnika, ciągnik będzie dalej rozwijany. On przechodzi, że tak powiem, taką ewolucję. Na ten moment jest taki produkowany, ale wiem, że są plany na to, żeby zmienić mu kabinę na jeszcze większą. I no, będą różne modele tego ciągnika. Czyli bo nie na razie zostajemy jest przy tym jednym, Na razie 240? jest 240, ale wiem, że będą i mniejsze, i większe. Okej. A czy coś jeszcze pomiędzy skoczy? Między naszą serię na przykład 5000, a powiedzmy, że tutaj gdzieś pewnie 200-220 to będzie taki najmniejszy ciągnik, podejrzewam. CVT? Ze skrzynią CVT. Znaczy, może nie ze skrzynią CVT. Ogólnie. Będą kolejne serie wprowadzane. Z tego co wiem, to ma być seria P6000. Kiedy nie wiem, ale wiem, że już takie prace są nad tą serią. Jeżeli chodzi o skrzynię CVT, będzie rozwijana na kolejne modele. Czyli możemy się też spodziewać serii 5000 takiej skrzyni? W przyszłości myślę, W przyszłości. że tak. To jeszcze, Sławku, pytanie, dla kogo ta bestia jest przeznaczona? Mamy tutaj 240 koni, dużą masę. Jak rynek pokazuje, głównym ciągnikiem albo największe zapotrzebowanie w tej chwili na rynku właśnie jest na ciągniki powyżej od 180 do 250 koni, czyli duże gospodarstwa rolne. Duże gospodarstwa i będzie to ciągnik główny przede wszystkim w tych gospodarstwach. Do ciężkiej pracy. Do największy ciężkiej koń orki, tak jak pociągowy. tutaj testujemy do głęboszowania, do zadań Specjalnych, że tak powiem, najcięższych, specjalnych. Do transportu będzie też Tak, bo mógł być nawet wykorzystywany. mieliśmy ostatnio klienta z firmy właśnie budowlanej, który przewozi ciężkie materiały, jakieś takie szpule z kablami, gdzieś tam około 25 ton i właśnie widział ten ciągnik i po prostu powiedział, że chce go mieć. Także Słuchaj, no w transporcie, wiesz, jak w automacie, wsiadasz i jedziesz. dokładnie, no i odpowiednia masa, odpowiedni uciąg. Czyli co? Trzymamy za słowo, że w koniec roku u nas Ręki nie dam obciąć, i będziemy. Taki jest plan. No my postaramy się go jak najlepiej przetestować, żeby też pewne jakby może nie już wady, a wskazówki, które mogą ulepszyć ten ciągnik, pewnie Ci przekażemy w najbliższych dniach. Czekam na informacje. I będziemy się starać, no mówię, czas prac polowych się zaczyna, więc my też czym prędzej wyjeżdżamy w to pole, żeby ten ciągnik jak w największej ilości sprawdzić. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Na pewno to nie jest jedyna maszyna, z jaką ten ciągnik będzie pracował. Także śledźcie nasz kanał. Zapraszamy też na nasze strony internetowe www.korbanek.pl, gdzie możecie znaleźć różne ciekawostki, informacje o maszynie. No i zapraszamy do oglądania kolejnego filmu. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie.
o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.